Cześć, tu Senior Reporter dla Chin w pigułce. Dzisiejszym tematem będzie reakcja Chin na wojnę na Ukrainie. Prawie 2 miesiące minęły od 24 lutego, kiedy wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy. Od tego czasu wielu Polaków żyje wojną, czy to bezpośrednio angażując się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, czy to poprzez czytanie i słuchanie wiadomości z frontu. Nie ma wątpliwości, że polska prasa, politycy i zwykli ludzie praktycznie jednym głosem potępili inwazję rosyjską, jednocząc się z Ukrainą. Wraz z wybuchem wojny świat zwrócił jednak swoją uwagę w stronę Chin. Zwłaszcza na początku wojny reakcja Chin była tematem, który pojawił się często w polskich mediach. Zależnie od tego, jakiego eksperta, którego dnia tygodnia byśmy słuchali, z jakiej gazety artykuł byśmy znaleźli, moglibyśmy dojść do najróżniejszych, często wzajemnie wykluczających się wniosków w kwestii reakcji Chin na wojnę na Ukrainie. Raz Chiny jawią się jako większy brat Rosji, który chce coś ugrać na rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Raz jak kooperant, który sam też przeciera ręce, nie mogąc się doczekać, kiedy zaatakuje Tajwan. Dowiadujemy się też, że Chiny popchną Rosję do wojny z Europą. Za to z innej strony pojawiają się informacje o tym, jak Chiny wymierzają ciosy Rosji. O tym, że są wobec niej coraz bardziej stanowcze. Czytamy o pomocy humanitarnej dla Ukrainy, a może nawet dowiadujemy się od ekspertów, że Chiny zamierzają zwasalizować Rosję. Stanęli po stronie wtedy 4 lutego, po stronie rosyjskiej, teraz wracają znowu na tą górę. Pekin od samego początku stoi po stronie Rosji. Ale także mamy relacje z Przemyśla o tym, jak Polacy pomagają, jak ofiarnie wspierają uchodźców, którzy muszą uciekać z Ukrainy. Więc to stanowisko jest bardzo niejednoznaczne. Takiego ataku i takiej skali się nie spodziewali agresji. To powiedzieli jasno i otwarcie, ale ogólnie zajmują stanowisko, w Polsce to taką parafrazę można zastosować, głosują za Rosją, ale się nie cieszą. W mojej bańce to akurat jest bardzo ekspercko-analityczne. Jest bardzo duża debata o tym, czy to chińska postawa to jest prorosyjska, czy jednak jest to neutralność prorosyjska, tak? Tak, ma pan redaktor rację. Na samym początku, przez pierwsze parę dni w mediach chińskich właściwie w ogóle nie mówiono o konflikcie. Wygląda na to tak, jakby reakcja Chin przeszła już kilka stadiów ewolucji. Ale czy na pewno? W moim mniemaniu chińska narracja związana z konfliktem ukraińskim lub sytuacją na Ukrainie, jak to nazywają chińskie media, nie zmienia się. Jest spójna i nie powinna się zmieniać, ponieważ byłoby to sprzeczne z dotychczasowym modus operandi Chin na arenie międzynarodowej. Postaram się pokazać, jaka jest w rzeczywistości reakcja Chin, dlaczego jest taka i czemu to, co czytamy i słuchamy o Chinach, może być jednocześnie zgodne z prawdą i nieprawdziwe. Spójrzmy głębiej. Reakcja Chin opiera się na 3 filarach. Pierwszy to przyjaźń chińsko-rosyjska, drugi to niechęć w stosunku do Stanów Zjednoczonych, trzeci to zamiar przedstawienia się jako pokojowe mocarstwo. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która nadaje dodatkowy wymiar reakcji Chin, czyli kwestia Tajwanu. Przyjaźń chińsko-rosyjska jest sprawą oczywistą. Wypływa ona nie tylko z bliskości geograficznej obu państw, wspólnej historii komunizmu czy silnej wymiany gospodarczej między państwami, lecz także z faktu opozycji wobec Pax Americana. Oba państwa były i nadal są uważane przez naszą część świata za główne zagrożenia dla dominacji amerykańskiej oraz dla zachodnich wartości, takich jak prawa człowieka, wolność słowa lub demokracja. I odwrotnie, dominacja amerykańska i niektóre zachodnie wartości stanowią zagrożenie dla Chin. Trzeba również spojrzeć na władców, czyli Putina i Xi Jinpinga. Ich relacja nie przypomina stosunków sino-radzieckich, które były pełne podejrzliwości, napięć, a nawet wrogości. Mówiąc słowami szefa chińskiego MSZ, przyjaźń między narodami Chin i Rosji jest solidna jak skała. Spotkania na linii Putin-Xi są wyjątkowo częste i ważne dla Chin. Putin został nawet pierwszym odbiorcą chińskiego medalu przyjaźni. Medalu, który, o ironio, nadawany jest osobom m.in. broniącym pokoju na świecie. Najważniejsze spotkanie dwóch przywódców odbyło się 4 lutego 2022 roku, 20 dni przed wybuchem wojny, w dniu otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Podpisane zostało wtedy wspólne oświadczenie w sprawie stosunków międzynarodowych u progu nowej ery i globalnego zrównoważonego rozwoju. Dokument ledwo co komentowany w polskim eterze, ale niezwykle ważny dla zrozumienia obecnej reakcji Chin. Po raz pierwszy został bowiem głośno i dobitnie wyrażony sprzeciw wobec poszerzaniu się strefy wpływów NATO.
Pojawiło się też zdanie: strona chińska przychylnie odnosi się do przedstawionych przez Federację Rosyjską propozycji i popiera stworzenie długoterminowych, prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa w Europie. Na użytek tego odcinka pomijam szerszy komentarz dotyczący kuriozalnej redefinicji pojęcia demokracja, niemniej warto dokument przeczytać w całości. Ale przyjaźń chińsko-rosyjska to nie tylko sama polityka. Hollywoodzkie filmy co jakiś czas korzystają z postaci Rosjanina lub Rosjan w ogóle jako antagonistów. Najbardziej oczywistym przykładem jest tutaj Ivan Drago, który został pokonany nie tylko przez samego Rockiego, ale przez Amerykę. Amerykę, która wygra też zimną wojnę ze Związkiem Radzieckim. Z kolei w chińskim kinie znajdziemy innych Rosjan, takich jak na przykład Makarow, który w filmie Wędrująca Ziemia poświęcił swoje życie, by ratować Ziemię i głównego bohatera, swojego chińskiego przyjaciela. Drugi filar to niechęć do USA. Nie mogłem go niestety znaleźć, ale pamiętam, jak kilka lat temu czytałem artykuł naukowy, którego fragment bardzo dobrze zapadł mi w pamięć. Było tam badanie reakcji chińskiej opinii publicznej na zamach z 11 września. Byłem wtedy zdziwiony, dlaczego parędziesiąt procent respondentów odpowiedziało, że Amerykanom się należało. To badanie opinii publicznej, jak potem zdałem sobie sprawę, było zaledwie 2 lata po zbombardowaniu przez Stany Zjednoczone chińskiej ambasady w Belgradzie, w wyniku którego zginęło 3 chińskich dziennikarzy. I to wydarzenie wypływa również dzisiaj w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo NATO wciąż jest winne dług krwi Chinom. Oczywiście NATO jest tu jednoznaczne z USA, a poszerzanie przez NATO wpływów jest przejawem imperialistycznych zakusów Ameryki. Wrogość w stosunku do Stanów Zjednoczonych nie jest nową rzeczą, ale nie jest też tak bardzo zdumiewającą. Kwestia poszerzania się NATO i udokumentowana historycznie hipokryzja Ameryki, która przeprowadzała zamachy stanu i operacje wojskowe pod płaszczykiem dobra, spotyka się w Chinach ze stanowczym sprzeciwem i stanowi podstawę narracji wokół inwazji rosyjskiej. Cierpienie Ukrainy to niestety sprawa często drugorzędna, a o imperializmie i hipokryzji Rosji już się nie wspomina w głównym obiegu. Co ciekawe, jest to punkt widzenia tożsamy z poglądami tzw. tankis, mocno lewicowej młodzieży amerykańskiej, głównie pro-Bernie Sanders, która swoje wiadomości i opinie czerpie przede wszystkim z mediów społecznościowych i od internetowych komentatorów politycznych. Ameryka jest dla Chin tym złym. Zresztą sam usłyszałem zdanie: to nie tak, że my jesteśmy przeciw Ukrainie, my jesteśmy przeciw USA. Nie dziwi więc, że w 2 najbardziej kasowych chińskich filmach, czyli w Wilczym Wojowniku 2 i Bitwie nad jeziorem Changjin, to Amerykanie są antagonistami. Trzeci filar to chęć przedstawienia się jako pokojowe mocarstwo. Chiny nie wyraziły otwartego poparcia inwazji rosyjskiej. Nie mogą tego zrobić, tak samo jak nie mogą otwarcie nazwać sytuacji na Ukrainie rosyjską inwazją. Stanowisko wobec wojny na Ukrainie jest jedno i takie samo na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, wygłaszane na konferencjach prasowych, jak również na forum ONZ. Musimy doprowadzić do zakończenia konfliktu między Rosją a Ukrainą poprzez pokojowe rozmowy. Chiny będą wspierać obie strony w dialogu, by zaprowadzić pokój na terenie Ukrainy. Takie deklaracje strony chińskiej nie powinny nikogo dziwić. Pokój, bezpieczeństwo, współdziałanie i zachowanie harmonijnego ładu jest podstawą szerszej polityki globalnej, a także wewnętrznej Chin. O chińskiej narracji pokoju opowie Marcin Damek, doktorant Wydziału Historii Uniwersytetu Nankińskiego. Chińscy komentatorzy i również chińska władza, opisując konflikt w Ukrainie czy wojnę w Ukrainie, bardzo często używają terminu pokój, który pojawia się zarówno w wypowiedziach chińskiej władzy, jak i pośród internautów. Koncepcja pokoju w Chinach jest rozumiana nie tylko jako, bym powiedział, stan braku wojny, ale też jako pewien stan harmonii, w którym wszyscy ze sobą współpracują. I tego typu myślenie również ujawnia się w tym, jak Chiny postrzegają siebie. Chiny chcą postrzegać siebie jako światowe mocarstwo, które nie jest związane tak zwaną zimnowojenną retoryką i nie wspiera aktywnie żadnej ze stron, tylko stara się zbliżyć obie strony do rozwiązania konfliktu, w tym konfliktu między Rosją a Ukrainą. Kiedy na przykład rozmawia się z Chińczykami na temat historii, masakry nankińskiej, jednostki 731, kiedy japońscy żołnierze dokonywali czy eksperymentów na ludziach, czy dokonali po prostu ataku fali przemocy na ludności cywilnej, to mówiąc o tym, często przechodzi się płynnie do takiej konkluzji. Po to my upamiętniamy historię nie dla nienawiści wobec Japonii, ale dlatego, żeby zaprowadzić pokój, żeby promować ten pokój. I tu właśnie pojawia się to
ta zbitka. Mingdziliszy, Jen Ai Heping. Pamiętając o historii, zaprowadźmy pokój. Potem, kiedy Chińczycy mówią o upamiętnianiu historii dla pokoju, to potem pojawia się problem, kto chce tego pokoju i często jest właśnie pojawia się problem, że nagle słyszy się wypowiedzi, które mniej więcej zaczynają się od stwierdzenia: my Chińczycy kochamy pokój, ale ci Japończycy czy Stany Zjednoczone, oni już pokoju nie kochają. Także jak najbardziej narracja pokojowa nie jest jednolitym tworem i też jest może być wykorzystywana jako element gry PR-owo-politycznej, może bym to tak nazwał. Zanim przejdziemy do kwestii tajwańskiej, warto zauważyć, że mimo iż reakcja Chin wobec inwazji rosyjskiej jest spójna i zgodna z przedstawionymi wcześniej filarami, komentatorzy czasem wydają się, jakby nie w pełni rozumieli działania Chin. Na przykład, gdy jakaś firma chińska postępuje zgodnie ze swoim interesem biznesowym, a nie zgodnie z interesem rosyjskim, pojawiają się opinie, że Chiny wymierzają cios Rosji. Z drugiej strony, gdy Chiny nie przyłączają się do potępienia inwazji rosyjskiej na forum ONZ i wstrzymują się od głosu, jest zdziwienie, próba wytłumaczenia, czemu Chiny nie przyłączyły się do większości świata. Nie możemy dokonywać binaryzacji reakcji chińskiej, zwłaszcza przez jednostkowe wydarzenia. Dla przykładu, z jednej strony mamy taką informację. Ogólnie narracja chińskich mediów o wojnie na Ukrainie nie stawia Rosji w najlepszym świetle. Oprócz donoszenia o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Rosjan, nadal krytykowana jest rosyjska armia, a dokładniej jej nieudolność, jaką wykazuje na wojnie na Ukrainie. Ten temat poruszaliśmy już w naszych poprzednich odcinkach. Publikujemy te materiały, aby zdementować fałszywe informacje sugerujące, że Chiny są po stronie Rosji w tym konflikcie. A z drugiej artykuł o tym, że państwo środka wysyła swoich reporterów na front, by pokazać rosyjską wersję wydarzeń z nagłówkiem Chiny murem za Rosją, tak chińska TV pokazuje wojnę w Ukrainie. To jaka jest w końcu prawda? Nie jest ani tak, że Chiny popierają Rosję w wojnie na Ukrainie, ani tak, że jej nie popierają. Chiny są antyamerykańskie i prorosyjskie, ale nie są antyukraińskie. Chiny chcą pokoju, ale nie będą nakładać sankcji na Rosję. I musimy pogodzić te rzekomo wykluczające się fakty, żeby zrozumieć stanowisko Chin. W chińskiej telewizji i prasie prezentuje się głównie rosyjską wersję konfliktu, a w mediach społecznościowych głosy sprzeciwiające się rosyjskiej inwazji są cenzurowane. Jednak czy może być inaczej? Jeśli inwazja zostałaby nazwana inwazją, to jak Chiny mogłyby pozostać przyjazne agresorowi, zważywszy na przedstawioną wcześniej narrację pokoju? Jeśli Chiny nadal mają być antyamerykańskie, to przecież nie będą opisywać świata tak, jak go opisują Amerykanie. Jeśli chcą być przyjacielskie wobec Rosji, to nie będą traktować ich wersji jako nieprawdę. Mimo to, nawet w głównych wydaniach wiadomości pojawiają się też takie informacje, które w Rosji byłyby nie do zaakceptowania. Na początku wojny pokazywano wywiady z Ukraińcami i gdy mówili o wojnie, tłumaczone to było jako wojna. Pokazywano też ludzi w schronach i tych uciekających do polskiej granicy. Gdy były bombardowania w Kijowie, reporterzy mówili, że słyszą wybuchy i ludzie się boją. Przedstawiony wyżej reporter machający do rosyjskich żołnierzy to wyjątek, nie reguła. Jednocześnie miałem szczęście zobaczyć pewien ciekawy wpis na Weibo, czyli chińskim Twitterze, zanim został usunięty, ale potem jak zdążył zgromadzić kilkaset tysięcy polubień i tysięcy komentarzów. Wygląda na to, że opinia publiczna jest wewnętrznie bardzo mocno podzielona. Podobne wnioski mogę również wysnuć z prywatnych konwersacji. Pozostaje Tajwan, który jest dla władz niewygodny. Po pierwsze dlatego, że na samym początku inwazji rosyjskiej w chińskich social mediach wysypały się komentarze i memy przekazujące, że Tajwan będzie następny. Gdy okazało się, że blitzkrieg Rosji był fiaskiem, takie głosy praktycznie przestały się pojawiać. Poziom trudności inwazji na Tajwan jest bowiem znacznie wyższy i problemy Rosji pokazały chińskim nacjonalistom, że przywrócenie Tajwanu do kontynentu poprzez inwazję może być nawet w dłuższej perspektywie czasowej praktycznie niemożliwe. Zresztą może kiedyś zrobię filmik o tym, jak parę lat temu prawie Chinom się to udało zrobić od wewnątrz. Drugi problem z Tajwanem i konfliktem rosyjsko-ukraińskim jest taki, że podstawowym usprawiedliwieniem inwazji rosyjskiej jest pomoc separatystycznym regionom na wschodzie Ukrainy. Słowem klucz jest tu separatystyczny. Tak niepokojące pojęcie, że w chińskim tłumaczeniu angielskojęzycznego wywiadu musi zostać pominięte, bo separatystów nie można popierać, w końcu to oni zajęli Tajwan. Jeśli na terenie niepodległego państwa, Ukrainy, są separatyści, których niepodległość proklamuje inne państwo, Rosja, to jaki jest problem, żeby obce państwo stwierdziło, że Tajwan nie jest częścią Chin?
Taka sytuacja jest oczywiście nie do zaakceptowania. Więcej wiadomości o Chinach możecie znaleźć na stronie sinoreporter.com. Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi do filmiku, zapraszam do pozostawienia komentarzy. Do zobaczenia. 再见!